tego samochodu nie zobaczycie w naszej relacji z targów Poznań Motor Show 2022. Ten oryginalny samochód to Caterham Super 7 1600. Mimo że wygląda jak samochód z innej epoki, to został wyprodukowany w 2022 roku. To jest bardzo lekki samochód sportowy. Bazą do tego samochodu był słynny Lotus 7, czyli legenda brytyjskich wyścigów samochodowych. Przyznacie, że ten samochód robi wrażenie i wzbudza wiele pozytywnych emocji. To czekaj, nie, po kolei, to czekaj, to jest procedura, tak? Tak. Witajcie, jest z nami dziś właściciel prezentowanego tutaj Caterhama, przedsiębiorca, wizjoner, twórca unikalnych biznesów produkujących m.in. poduszkowce, hale bezfundamentowe czy systemy do odsalania wody. Leszek Sawicki. Witaj, Leszku. Dzień dobry, Agnieszko, witam Państwa. Na wywiad z Leszkiem o tajnikach prowadzenia tak unikalnych biznesów zapraszam na kanał naszej Fundacji Idea dla Ciebie. Link zamieszczam poniżej. Przejdźmy do omówienia teraz tego wspaniałego samochodu. Oczywiście. Takich aut na polskich drogach jest naprawdę niewiele. Powiedz, co skłoniło Cię do zakupu tak oryginalnego samochodu? To prawda, tych samochodów jest mało. Znaczy ja już będąc nastolatkiem miałem zacięcie motoryzacyjne. Wiadomo, to były takie czasy, że nie można było sobie pozwolić na zakupy, więc wybudowałem go-karda dwuosobowego. Samodzielnie? Samodzielnie, tak. Z moim tatą, z kolegami. Także dwuosobowy go-kart z silnikiem WSki, wyspawana rama przeze mnie, kółeczka od snopowiązałki. Także to było wspaniałe przeżycie i wspaniały efekt, że tak powiem, motoryzacyjny. Samodzielnie. Jeździł. Oczywiście, że jeździł. No nie, no frajda była niesamowita. To mi zostało. Był później okres taki w moim życiu, gdzie myślałem o produkcji, ale powiedzmy go-kartów dla dorosłych, że można było jeździć po drogach. Niemniej no, przepisy w Polsce się zmieniły, że tak zwane kit-kary nie można było rejestrować. W związku z tym ten mój zamysł biznesowy legł w gruzach. No, chęć została, więc efekt tej chęci i mojego hobby została zmaterializowana w zakupie Caterhama. Miałam okazję się przejechać tym samochodem, wrażenia są niesamowite, poczucie wolności jest podobne jak przy jeździe na motorze, z tym, że nie musimy ubierać specjalnego ubrania, nie musimy ubierać kasku, możemy włożyć garnitur, piękną sukienkę i pojechać bezpośrednio na spotkanie biznesowe. A powiedz, jakie są Twoje wrażenia z jazdy tym samochodem? Bardzo podobne jak Twoje, tak, tu jest wolność, radość i zadowolenie z tego, że się porusza czymś takim niesamowitym, unikalnym, które daje poczucie wolności, radości. I takiej swobody. I swobody. Ten samochód ma nietypową konstrukcję. Powiedz, czy można nim jeździć w każdych warunkach? Naturalnie, że można jeździć w każdych warunkach, niemniej jak jest zimno, no to ta frajda jest dużo mniejsza. Niemniej jeśli pada, oczywiście możemy założyć daszek prezentowy, więc jest zabezpieczenie przed deszczem. No nie jest auto, powiedzmy, na porę zimową, powiedzmy sobie to szczerze. Dlatego dziś spotykamy się w maju, jest piękna pogoda, Caterhamem się jeździ wspaniale. A powiedz, co dostałeś w wyposażeniu standardowym w porównaniu do innych współczesnych samochodów, które możemy kupić w salonie? No tutaj wyposażenie standardowe to jest po prostu koła, silnik i karoseria. Ja kupiłem wersję z opcjami, czyli mamy szybę przednią, mamy drzwi, mamy daszek prezentowy, to jest jako opcja. A tak, no to jest mniej więcej taki standard tego samochodziku. Za napęd Caterhama odpowiada silnik o mocy 137 koni mechanicznych i pojemności 1,6 litra. Samochód ten przyspiesza do setki w 5 sekund, a jego maksymalna prędkość to 196 km na godzinę. W 1973 roku Caterham nabył od Lotusa prawa do jego produkcji. Od tego czasu samochód ten był poddawany modyfikacjom, ale pewna filozofia jego konstrukcji pozostała bez zmian. Czyli niska waga, relatywnie jak na dzisiejsze czasy niewielka moc i sportowe, precyzyjne prowadzenie. Czy on ma jakieś współczesne systemy bezpieczeństwa? Czy to jest klasyczna motoryzacja?
absolutnie klasyczna. No tak, ma systemy bezpieczeństwa. Mamy hamulec nożny, mamy hamulec ręczny i tu chyba się to wszystko kończy. Mamy sygnał dźwiękowy, ale nie ma systemów kontroli trakcji i tak dalej. To nie w tym samochodzie. Czyli pełna klasyka. A powiedz, jak serwisuje się taki samochód? Ten samochód został kupiony od polskiego dealera samochodów nietuzinkowych, Keitra, Morgan czy Ariel i tak jak w innych samochodach po prostu na przegląd jedziemy do naszego dealera pod Poznaniem. Takich samochodów w Polsce jest niewiele. Czy są jakieś organizowane spotkania dla właścicieli? Myślę, że będą. To są pierwsze samochody w Polsce, które się pojawiają. Ja mam zaproszenie teraz na przykład na przyjażdżkę do Goodwin we wrześniu, oczywiście przez Berlin, Amsterdam i tak dalej, także to jest kilkunastodniowa wycieczka, wypad właśnie samochodami tego typu, Caterhamami, czy Arielami, czy Morganami. I rozważam, żeby się na tą, powiedzmy, wycieczkę zapisać i w niej uczestniczyć. Czyli dzięki takim samochodom można nawiązywać też kontakty międzynarodowe. A naturalnie. W przyszłym miesiącu będzie spotkanie, otwarcie salonu właśnie Caterhama pod Poznaniem, więc też będę w niej uczestniczył. Myślę, że poznam troszeczkę ciekawych ludzi. Zobaczcie, wspaniała, prosta, klasyczna deska rozdzielcza. Kierownica bardzo mi się podoba, oryginalna, wygląda jak kierownica w jachcie. Mamy tutaj po kolei włącznik świateł, sygnał, światła długie i krótkie. To jest światło bardzo krótkie, gdy Brytyjczycy nim jeżdżą, mówią sobie delikatnie hello. Prędkościomierz, obrotomierz, wskaźnik zapiętych pasów, starter, wycieraczki, spryskiwacz, kierunkowskazy, poziom oleju, poziom temperatury wody, nawiew, ogrzewanie przedniej szyby, czyli jest opcja jazdy w zimie, poziom paliwa, światła przeciwmgielne i światła awaryjne. W tym samochodzie nawet tablica rejestracyjna jest oryginalna. P7 Fun. Słynna siódemka z jednej strony odpowiada modelowi samochodu Caterham 7, ale z drugiej oznacza także, że jego właściciel prowadzi 7 biznesów. Z kolei Fun, poza radością, którą daje prowadzenie tego auta, jest także akronimem słów fabryka urządzeń niekonwencjonalnych. Jeżeli interesuje Was, jakie są to biznesy i czym są te urządzenia niekonwencjonalne, a zdradzę Wam, że jednymi z nich są poduszkowce, to zapraszam na wywiad z Leszkiem Sawickim na kanale naszej Fundacji Idea dla Ciebie. Link do wywiadu w opisie. Wsiadanie do tego auta zdecydowanie różni się od wsiadania np. do Audi czy Mercedesa. W tym samochodzie fotele zamontowane są bardzo nisko. Kierowca i pasażer siedzą praktycznie na podłodze. Powiedz jeszcze na zakończenie, czy takie auto pomaga w tworzeniu biznesu, w nawiązywaniu kontaktów biznesowych? Ja myślę, że to auto na pewno w jakiś sposób pomaga. Nie mam jeszcze doświadczenia w tym, bo to jest po prostu niedawno zarejestrowane, ale wzbudza na tyle otwartość różnych osób i tak samo myślę, że różnych partnerów biznesowych, co powoduje w pewien sposób, nie wiem, przyciąganie do nas i do tego też to trochę ma służyć. To życzę Ci dalszych wspaniałych wrażeń i poznania wyjątkowych ludzi. Wszystkiego dobrego, bardzo Ci dziękuję. Do zobaczenia. Do zobaczenia.